Witam widzowie w grze nowej z cyklu Retrogranie. Ja tylko zobaczę, czy tutaj nagrywanie dobrze jest. Tak, dobrze. I pokażę Wam, na czym polega gra. Bardzo stara gra, ale wymaga troszkę pokombinowania, pomyślenia. Proszę zobaczyć, mamy tutaj grę, włączamy tu start. No i co, piłka spadła i musimy pomyśleć, co zrobić, żeby tą piłkę tutaj wrzucić tą do kosza. Ustawiamy tu. Na pewno nam będzie brakować tu tego. No okej, ale tą piłka tu spada i musi zrobić coś. Mamy tu taką myszkę biegającą. Mamy tu pasek. No i piłka spadnie, myszka zacznie biec, się zbudzi i co? No co dalej? No trąci może w tą myszkę, ta myszka zacznie lecieć. No i trzeba coś zrobić, żeby ta myszka, tu możemy kierunek, potrzebujemy chyba w drugą stronę, wydaje mi się. Zobaczmy, jak to działa. No, myszkę trzeba jednak zmienić. O, w tą stronę biegnie. Ciach, ciach. I jest, zdobyliśmy. Pierwsza plansza, proszę zobaczyć. Super gra. Druga plansza. Zobaczmy, co nam autorzy przygotowali. Popatrzcie, taka stara gra. Tak to wygląda. Trzeba tu obie wrzucić do te piłki, nie, tak, piłki muszą obie wylądować w tej konstrukcji rurowej. Tu troszkę nam podpowiadasz. Druga strona, co się wydarzy. Chyba trzeba jedynie co to myszkę odwrócić, żeby biegła w drugą stronę. Ciach. Proszę zobaczyć, druga plansza, banalnie prosta. Można by powiedzieć, że gra chyba będzie nudna, skoro taka łatwa. Nie, z każdą planszą trzeba kombinować. Tu mamy You Must Pop. Wszystkie balony trzeba, tak. I play, kolejna plansza. Proszę zobaczyć, piłeczka spadnie, to jest dmuchawa, popchnie balon na nożyczki. No to już jest dla nas jakaś podpowiedź. Tu mamy nożyczki. Aha, czyli balony trzeba. No dobra, no to gdzieś muszą być nożyczki. Gdzieś musi być jakaś dmuchawa. Na razie nie wiem jeszcze, jak to zrobić, ale kombinuję sobie. No i żeby tutaj to zadziałało, też musi być jakaś piłka. Spróbujmy. Ostatni balon jest oporny. No ale też możemy popchnąć, przypuszczalnie chodzi o to, żeby popchnąć na te koło zębate i te koło nam zniszczy. Ale żeby koło się coś stało, też trzeba je wprawić w ruch. Ta piłka to zrobi, dmuchawa, popchnęła. Tak jest, druga plansza. Kolejna plansza. Zobaczmy, co nam autorzy przygotowali. Zrobię 10 pierwszą, a później Was zostawię z tą grą. O, takie coś, proszę. Piłka tu popchnie. Czyli taka hopa będzie. Hopa. Tu później gdzieś spadnie. Ja sobie tu odwrócę. Pewno o to chodzi. Tu, czy graliście w tą grę? Wiem, że chyba druga wersja tej gry wyszła, ale już tak mi się nie podobała. Najlepsza była ta pierwsza, prymitywna, 2D. No, zobaczmy, co się stanie. Ciach, piłka. Aha, czyli wypchnąć z tej tutaj. No, tu powinno być proste. Pod warunkiem, że dobrze to ustawiliśmy wszystko. No, raczej powinno się udać. Jest, sukces. Super gra.
Tu powtarzać planszy nie chcemy. Udało nam się, nie musimy powtarzać. Play. Czyli tu jest piłka, popycha rękawicę, tu jest guzik w rękawicy, rękawica popycha. Ok, dobra. Zobaczmy, muszę to zobaczyć, jak to wygląda. Ciach. Takie coś. Nie chciałem powtórki, dobra. To może to... Takie coś trzeba, żeby ta piłka tu wskoczy i poleci, a jak to poleci, to tu uderzy rękawicę. Rękawicę odwracamy, rękawica popycha piłkę, piłka popycha, tu poleci, tu sobie odwracamy to, tu ta piłka poleci i tu jeszcze tą rękawicą popchniemy to. Czy to ma prawo zadziałać? Zobaczmy, rękawica, bęc. Drugi przycisk, piłka leci. I czy trafi w rękawicę? Tak. I tutaj jest zamierzony cel. Oczywiście, co trzeba zrobić, to tutaj piszę na początku polecenie po angielsku, ale jest make. Dobra. Trzeba zrobić teraz, żeby ta mysz się tam obudziła, żeby zaczęła biegnąć. Tak randomowo ułożyłem to. Zobaczmy, jak to się sprawuje. Ciach, ciach. Niestety nie udało się. Może tu takiego mocnego bęcka będzie. Ciach. Tu mocne odbicie i dotknie. Jest, udało się. Następna plansza. 7. Akwarium trzeba zbić. No cóż, tu myszka to ruszy, to poleci piłka. Jak piłka poleci, to... Zobaczmy, gdzie ta piłka poleci. Rękawica bęc. Druga myszka uruchomiona. Dobra. Dobra, chyba wiemy, o co chodzi. Jak druga myszka uruchomi, tu uruchomi na trzecią myszkę, to spadnie. Ta kula być może tu paskiem. Próbujemy wstępnie. Grunt się nie bać. A, widzicie? Już prawie jesteśmy blisko. Musimy troszkę przysunąć, bo ta piłka... Dobre wyczucie. Leci, pach. I zbiło nam akwarium. Kolejna, 8. plansza. Ciach, tu dmuchawa, a dmuchawa jest potrzebna, żeby ruszyć wiatrak. A wiatrak co może zrobić? Uruchomić nam tą rolkę. Może wiatrak trzeba i w drugą stronę postawić. Ta rolka... Aha. Zobaczmy, ta rolka... Aha, piłkę. Ona powinna tą piłkę poruszyć. Dobra, piłka poszła. No okej, wiemy coś. Może tą piłkę trzeba wykorzystać po to, żeby tu spadła na to. A jak spadła na to, to można powiedzieć, to jest para. Para z wiatrakiem, a z wiatraka przełożenie. I tu jeszcze nam została jedna piłka. Oczywiście to musi... Zobaczmy, czy to ma prawo działać. Nasz wiatrak, tu się piłka odbija, super. No, mi łatwo idzie, ale pamiętajcie, że kiedyś w to grałem, to było z 30 lat temu, ale grałem. No, musimy tu postawić te wiadra na tej płaszczyźnie.
No to żeby postawić wiadro, no to najlepiej, żeby przeciąć trzeba sznurki. No to jeden sznurek przecinamy, a tutaj spróbujemy tą piłkę odbić, ciach. Stoją proste. Tu możecie sobie kod wpisać i w przyszłej grze zacząć od tego kodu, od tej planszy. Nie trzeba zawsze od początku zaczynać. Dobrze. 9 mamy. I ostatnią planszę Wam pokażę. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, żebym dalej przeszedł tą grę, piszcie w komentarzach. No tu shotguny trzeba zrobić, w sensie wyszczelić wszystkimi 3 pistoletami. Tu najprawdopodobniej wiadro pójdzie, tu ja już przewiduję, co będzie. Sznurek. O, to powinno zadziałać, a tu trzeba coś zrobić, żeby to poruszyć. No, przypuszczalnie. Aha, ale aha, tu będzie ten wiatr. Balon zostanie zeszczelony. No, skorzystajmy z wiadra. Próbujemy. Jest balon zeszczelony, proszę bardzo. I tak to wygląda, drodzy widzowie. Jeżeli chcecie zagrać w tą grę, piszcie w komentarzach. Napiszę Wam wskazówkę, tu już widzicie, jak to zrobić, skąd pobrać grę. No i odnośnie DOS-a możemy zrobić taki mały samouczek, jak korzystać z DOS-a, ponieważ tu korzystam z emulatora DOS-a. Tu jest exit. No, jesteśmy w DOS-ie. Teraz jesteśmy w folderze CD. Machinę, tak jak ta gra się nazywała. Co zrobić w DOS-ie, żeby z folderu wyjść? CD. Można tu dyski zmieniać. Ile macie dysków w komputerze, proszę. Jesteśmy na D, jesteśmy na C. Możemy sprawdzić, co jest na dysku C. DIR. Mam tu różne gry. Robbo, widzicie, machinę. Chcemy wejść do gry machinę. CD. Machinę. Teraz jesteśmy w folderze machinę. Chcecie zobaczyć, co tam w środku jest? Trzeba napisać dir. Tak działało. I teraz mamy tu pliki wykonywalne. Pamiętacie z DOS-a pewno, że były bat.com albo exe. Install.com to jakiś program instalujący. Ale my chcemy uruchomić grę. No to po prostu wpisujemy team.exe. Enterem zatwierdzacie, gra uruchomiona. Tak działał DOS kiedyś. CD. Polecenie dir, sprawdzanie. Tu możecie zobaczyć, na przykład mamy na podsumowanie jest na 12 dir, 12 folderów mamy. No ile mamy wolnego miejsca. Tak to działało. Ja Was zapraszam na kolejne materiały. Jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie, wszystko Wam napiszę, skąd można pobrać grę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zapraszam do sekcji komentarzy i osoby, które oglądają moje filmy od jakiegoś czasu, a nie subskrybują, niech klikną, będą wiedzieć o nowościach. Mogą też pisać, co by chciały u mnie na kanale widzieć, jakie gry. Odnośnie zakładki retro, mogą też propozycje współczesnych gier wysyłać. Zapraszam do komentarzy. Trzymajcie się. Na razie.